Dzień dobry moi drodzy, kolejny dzień naszej pakistańskiej przygody. Witamy Was bardzo serdecznie w drugim dniu naszej wyprawy. Jest godzina 7:40, za chwilę idziemy na śniadanie. Pakujemy się i lecimy, godzina 10, mamy lot do Skardu. Mam nadzieję, że tam będzie chłodniej. Jak mówiłem Wam w poprzednim odcinku, będąc w Pakistanie nie musieliśmy się kompletnie o nic martwić. Wszystko mieliśmy załatwione i zabukowane na długo, zanim wylądowaliśmy w Islamabadzie. Tak samo było z dalszym etapem naszej podróży, czyli lotem do Skardu. Zgodnie z tym, co przewidział Jimmy, w stolicy w zasadzie nie mieliśmy nic więcej do roboty. Zwiedziliśmy, co było do zwiedzenia, kupiliśmy to, co mieliśmy kupić, więc zostawanie w tym piekarniku, żeby poczekać na resztę grupy, nie miało sensu. Dostaliśmy bilety, bus został podstawiony, zawieziono nas na lotnisko. Po przejściu niezbyt rygorystycznej kontroli oczekiwaliśmy na swój samolot do znanego na całym świecie Skardu. Sam lot do Skardu trwa około godziny, więc nie jest to jakaś wielka podróż. Tutaj w zasadzie na wspomnienie zasługują dwie rzeczy. Po pierwsze, nawet na tak krótkiej trasie każdy dostał poczęstunek składający się z pudełka niespodzianki i kubka napoju znanego światowego producenta lanego na bieżąco z 2-litrowej butelki przez obsługę. Po drugie, zastanawialiśmy się, czemu mamy takie dziwne miejsca. W sensie lecieliśmy w czwórkę. Justynka, Sylwia, Łukasz i ja. I siedzieliśmy wszyscy jedno za drugim, zamiast obok siebie. No i po mniej więcej połowie lotu sprawa się wyjaśniła. Jimmy chciał, aby każde z nas siedziało przy oknie, tak abyśmy wszyscy mogli swobodnie podziwiać Nanga Parbat. Powiem Wam, że widok szczytu sięgającego 8126 metrów nad poziomem morza z okna samolotu lecącego, jak mogłoby się z tej perspektywy wydawać niewiele wyżej, robi niezłe wrażenie. No i tutaj ciekawostka. Gdy przeglądałem dane lotów na Flight Radar 24, to doszedłem do wniosku, że samoloty lecące na tej trasie omijają Nagą Górę raz od północy, a raz od południa. Więc nasuwa się pytanie, czy Jimmy dokładnie wiedział, że akurat nasz samolot będzie leciał północną trasą i dlatego wykupił nam miejsca po prawej stronie samolotu, czy był to łód szczęścia. Mniejsza o to. Niespodzianka Jimmy'ego się udała, a nam po raz pierwszy chyba podczas tego wyjazdu szczęki opadły aż tak nisko. Bardzo ciężko mi opisywać emocje, które odczuwałem tego, jak i każdego kolejnego dnia wyjazdu, bo zdecydowanie mogę tę wyprawę porównać do scenariusza Hitchcocka. Najpierw trzęsienie ziemi, a potem emocje rosną. W naszym wypadku najpierw widok na Nanga Parbat, a potem ścieżka podejścia do lądowania w Skardu, której nie powstydziłby się niejeden lunapark. Lądowanie na lotnisku tak szczelnie otoczonym górami wymaga nie lada wprawy, ale o dziwo po przyziemieniu nikt nie klaskał. Drugi raz szczękę zbierałem z ziemi, gdy otwarły się drzwi samolotu i wyszedłem na schody. Widok, który uderza wasze receptory wzroku, powala na kolana. Zresztą cała ta otoczka lotniska wojskowego na drugim końcu świata sprawia, że uśmiech długo nie może zejść z twarzy, a w głowie cały czas na najwyższych obrotach kręcą się trybiki zajęte jedną jedyną myślą. Gdzie ja trafiłem? Cały ten anturaż daje wam taki strzał endorfin i adrenaliny, jakiej nie da wam żadne lotnisko, jakie znacie z Europy. Zacznijmy od tego, że po wyjściu z samolotu stajecie na stopniach schodów zamontowanych na starej, bardzo starej amerykańskiej ciężarówce. Następnie rozglądacie się w lewo i w prawo po górach, a waszym oczom ukazuje się wielki napis ułożony z białych kamieni na zboczu pobliskiej góry o treści: Narodowe Siły Powietrzne Pakistanu witają was w Skardu. To, czego nie ma w zasięgu waszego wzroku, to terminal lotniska. Tutaj trzeba wsiąść do równie starego autobusu, którego hydrauliczne drzwi zamykane są za pomocą brutalnej siły kierowcy stojącego na zewnątrz, a następnie jesteście wiezieni do terminala, gdzie czekają na was
Tak samo stare i piękne i wygodne kanapy umilające Wam oczekiwanie na Wasz bagaż, który zostanie przywieziony następnym transportem. Gdy już odbierzecie bagaże, trzeba się udać za tłumem, pokazać paszport i wizę policjantowi i już można wyjść na parking przed lotniskiem. Przed wylotem Jimmy zrobił nam fotkę i wysłał Rashidowi, który miał nas odebrać z lotniska. Gdyby nie to, byłby spory kłopot, aby w tym całym chaosie się odnaleźć. Szybkie zapakowanie do Land Cruisera i ruszyliśmy w stronę hotelu. Jeśli ruch drogowy w Islamabadzie był dla nas, można powiedzieć, lekkim zaskoczeniem, to tutaj, na prowincji, znowu trzeba było zbierać szczękę z podłogi wiekowej Toyoty. Ale o tym opowiem innym razem. Słuchajcie, wylądowaliśmy z Kardu, zostaliśmy zameldowani w hotelu. No, warunki, powiedzmy, no, musimy przeżyć. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda nasz pokój. No, mogło być chyba lepiej, nie? Przełączę sobie kamerę i już Wam pokażę, jak wygląda nasz pokój. Słuchajcie, tak wygląda nasz pokój. Słuchajcie, po prostu mózg roz. Ale to jest tylko i wyłącznie nasz pokój. Tam jest łazienka, nawet tam jeszcze nie patrzyłem. Ale teraz Wam pokażę. Słuchajcie, Łukasz nam pokazał właśnie firmowy grzebień. Gdybyśmy chcieli. Ale słuchajcie, to co Wam chcę pokazać najlepszego, to wyjście z tego pokoju. Wychodzimy z tego pokoju i naszym oczom ukazuje się taki widoczek. Coś niesamowitego. Spełniamy marzenia, o których nawet nie myśleliśmy, żeby marzyć. Powiem Wam szczerze. Mamy tak rozpieprzone mózgi, mało się z tym nie popłakaliśmy, jak zobaczyliśmy ten widok, jak tu przyjechaliśmy. I taka uwaga, gdybyście chcieli tu przyjechać, słuchajcie, Pakistańczycy, to jest niesamowite, jak oni nas traktują. Jak będą chcieli, a na pewno będą chcieli zabrać Wasze bagaże, nosić bagaże, przenosić, pokazywać i tak dalej, nie walczcie z tym, oni chcą. Nie wyrywajcie im tych darów z ręki, bo nie warto. Będziecie traktowani tutaj jak para książęca dosłownie. Brak słów, autentycznie brak słów. Dobra, a to jest dopiero pierwszy dzień. Tam nagraliśmy jeszcze, leciliśmy koło Nanga Parbat, to już w ogóle... Nie wiem, co mam powiedzieć. A to jest dopiero pierwszy dzień. Zobaczymy, co będzie dalej. Po odświeżeniu się i ogarnięciu ruszyliśmy w miasto, a w zasadzie w przedmieścia, bo do właściwego Skardu było jeszcze parę kilometrów. Jednak postanowiliśmy poczuć trochę klimat tego miejsca. Bez pośpiechu, bez narzuconej marszruty, kompletnie bez sensu i planu. Krótki spacer wśród lokalsów, aby przekonać się, jak wygląda pakistańska rzeczywistość. Wszak dla nas były to zupełnie nowe doznania. Inny kontynent, inna kultura, inna religia, wszystko inne. Przy okazji tego spaceru mieliśmy szansę przyjrzeć się z bliska tradycyjnej pakistańskiej ciężarówce, których kilka widzieliśmy już w okolicach Islamabadu. Te jeżdżące arcydzieła sztuki współczesnej są dumą ich właścicieli. Im bardziej udekorowana, tym większa duma. Samo Skardu natomiast jest małym miasteczkiem strategicznie położonym między Himalajami i Karakorum oraz rzekami Indus i Shigar. Zapewne nie wyróżniłoby się niczym ciekawszym od innych tego typu miasteczek, gdyby nie fakt, że Skardu jest bramą dla różnych wypraw wysokogórskich. Wszak to stąd ruszają ekspedycje na 4 z 14 ośmiotysięczników, K2, Broad Peak oraz Gasherbrum I i II. Ale temat ośmiotysięczników poruszę jeszcze w późniejszych odcinkach, bo u podnóża jednego z nich nasza przygoda z Pakistanem będzie zbliżała się ku końcowi. Słuchajcie, jaki kraj, takie parkowanie równoległe, moi drodzy. Naprawdę, mega. Słuchajcie, nie wiemy, co się dzieje.
Czy jakaś manifestacja, protest? Wcześniej była droga zamknięta? Czy może jakaś parada? Słuchajcie, Łukasz sobie kupuje tutejszą czapkę i właśnie trwa proces dopasowywania do jego głowy. Wszystko co chcecie. Perfekt. Trafiliśmy na jakąś ulicę pokątną z mniejszymi sklepikami, z lepszym asortymentem. Szał, słuchajcie, szał. Inny świat, kompletnie inny świat. Słuchajcie, jest klimat, co? Niesamowite. Generalnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o Toyotę, to Toyota tutaj zawojowała cały rynek. Praktycznie nie znajdziecie nic innego oprócz Toyoty. Może jakieś pojedyncze sztuki chińskie, ale tak, to Toyota we wszystkich możliwych odmianach. Coś pięknego. Coś pięknego. Zapomnijcie większość tego, co umiecie, co znacie z przepisów ruchu drogowego z Europy. Możecie śmiało zapomnieć. Tak a propos przepisów i tego, co znacie z Europy, moi drodzy. Zostaliśmy zabrani, zapytali nas, czy chcemy iść na krótki hike. Taki 5-10 minut. Słuchajcie, niestety chcieliśmy, ale jest... Nie no, słuchajcie, to jeżeli w każdym od wejściu będę wam mówił, że mózg rozpieprzony, to przestaniecie to oglądać. Ale tu naprawdę... No brak słów. Kompletnie, coś pięknego. Idę, spróbuję puścić drona zaraz, zobaczycie z góry. Jesteśmy, jeżeli dobrze wymawiam, w Carpaccio Fort. Kompletnie nie znam historii. Spróbuję coś znaleźć i wam opowiem z OFU. Przepraszam, że dyszę, ale... O! Bartek, dzięki, bo bez twojej pomocy na pewno bym tu nie wylazł. Skardu Fort, albo inaczej Carpuccio, co oznacza króla fortów, był twierdzą wojskową i strategicznym punktem obserwacyjnym. I trzeba tutaj przyznać, że widok rozpościerający się z fortu w różnych kierunkach na odległość wielu kilometrów mógł dawać poczucie bezpieczeństwa.
Zbudowany przez króla Ali Sher Khana Anahana pod koniec XVI wieku, został zrównany z ziemią przez generała Zorawara Singha w roku 1840. Niestety ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje o tym forcie, więc i ten off będzie nader skromny. Warto tu natomiast wspomnieć o tym, że gdyby nie wielkie litery na murach fortu, byłby on z dołu kompletnie niewidoczny. Widać, że budowniczowie tej budowli bardzo się postarali, aby wtopić go w skałę, na której stoi. Patrząc z fortu w kierunku północy, zobaczycie ujście rzeki Shigar do Indusu. Wiem, będę się powtarzał, słuchajcie, będę się powtarzał, ale coś pięknego, coś niesamowitego. Nie żałuję jak dotąd ani jednej złotówki wydanej tutaj, żeby tu przyjechać. Zupełnie przerasta wszelkie oczekiwania, przerasta wszelkie wyobrażenia, co możemy tutaj spotkać. I po raz kolejny powiem, że mózg rozpieprzony. Kochani, myślę, że czas zakończyć ten dzień, czas zakończyć ten film i wydaje mi się, że lepszego miejsca do zakończenia na pewno nie znajdę. Więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Nie wiem, co będziemy robili jutro. Nie mam żadnego pojęcia. Ale pewnie warto będzie zostać z nami. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Tak, to